Zestaw Tamiya do malowania lustrzanych powierzchni to jeden z największych tegorocznych hitów targów modelarskich w Norymberdze i japońskiej Shizouce. Ale czy na pewno jest to taki hit? A może jednak kit? Zacznijmy od tego, co to tak naprawdę jest ten Mirror Paint. Zestaw składa się z dwóch gotowych do użycia preparatów, czyli podkładu i farby lustrzanej, czy jakby inaczej powiedzieć chromowej. Co ciekawe, produkt ten nie wymaga rozcieńczenia i w teorii można go aplikować na model zarówno pędzlem, jak i aerografią. Podkład kosztuje około $9 i jest zapakowany w szklaną buteleczkę o pojemności 23 ml, znaną dobrze wszystkim użytkownikom farb Tamiya, ponieważ jest to dokładnie ten sam słoiczek, którego Tamiya używa do pakowania swoich standardowych farb w rozmiarze XXL. Po otwarciu wygląda jak rzadka i błyszcząca czarna farba. Jej zapach sugeruje, że jest ona zrobiona na bazie lakieru, a konsystencja faktycznie sprawia wrażenie gotowej do użycia w aerografii. Na pierwszy rzut oka sam podkład zdaje się być doskonałą alternatywą do bardzo popularnego Mr. Hobby GX2, który jest po prostu bardzo błyszczącą czarną farbą i jest on bardzo często wykorzystywany jako właśnie podkład pod wszelakie metalizery. Niestety jest także bardzo gęsty i wielu modelarzom, w tym także mi, odpowiednie rozcieńczenie i aplikacja tego preparatu często sprawia kłopoty. Sama farba lustrzana od Tamiya kosztuje kosmiczne moim zdaniem $20 i jest sprzedawana w ozdobnym opakowaniu, na którym mamy też jedyną, jak udało mi się ustalić, instrukcję dotyczącą aplikacji tego specyfiku w języku innym niż język japoński. Próżno jest tam szukać informacji o tym, jak dokładnie aplikować tę farbę, ponieważ dowiadujemy się, że nie wymaga ona rozcieńczenia, powinna być aplikowana na całkowicie, cokolwiek to znaczy, wyschnięty podkład. Należy także unikać multiplikacji warstw i nie stosować na koniec lakieru bezbarwnego. W drogo wyglądającym pudełku znajdziemy znany już wszystkim fanom modelarstwa klasyczny 10 ml słoiczek na farbę. Na etykiecie również znajdują się opisy po angielsku, ale one dotyczą już wyłącznie kwestii związanych z bezpieczeństwem użycia tego preparatu. I tu pierwsza ciekawostka, farba ta w ogóle nie wygląda jak metalizer, a jej kolor przypomina bardziej muł rzeczny lub, nie wiem, błoto. Zapach natomiast sugeruje, że mamy tutaj do czynienia z farbą olejną. Prawie wszystkie hura optymistyczne testy zestawu Mirror Paint, jakie widziałem do tej pory w internecie, wykonywane były na dosyć niewymagającej bryle, czyli na plastikowych łyżeczkach. Dlatego ja do swojego testu wykorzystałem przezroczyste tyłki pieska Corgi, na których dzięki specyficznym detalom jesteśmy w stanie przetestować coś więcej niż tylko wygląd lustra na nieskazitelnie gładkiej powierzchni. Test rozpoczynam od tego, co do czego mam osobiście największe wątpliwości, czyli od aplikacji specyfiku pędzla. Podkład nakłada się na goły plastik całkiem dobrze, ale ze względu na to, że producent zaleca nie poprawiać, trzeba go nakładać bardziej obfitymi warstwami, co może, ale wcale nie musi zalewać drobne detale. Drugą próbkę postanowiłem zaaplikować jeszcze bardziej obficie, aby uzyskać pełne krycie na całym elemencie. Już podczas malowania miałem wrażenie, że farba jest trochę wpadająca w fiolet, ale dopiero po chwili ten efekt zaczął być bardziej zauważalny. Moja intuicja nie zawiodła i faktycznie kolor tego podkładu jest w rzeczywistości bardzo ciemnym fioletem. W internecie wyczytałem, że taki kolor podkładu jest często stosowany przez lakierników w malowaniu chromu i kolorów candy, polegających na aplikacji transparentnych kolorów na bardzo błyszczącą metaliczną bazę, co pozwala na uzyskanie specyficznego cukierkowego efektu. Dzięki temu, że do testów użyłem przezroczystego plastiku, możemy teraz zaobserwować, jak wygląda podkład po wyschnięciu. Nadmiar farby spłynął mi z elementów na biurko, a sama warstwa nie jest w pełni kryjąca. Najważniejsze jest natomiast to, że podkład doskonale się samopoziomuje i nawet przy aplikacji pędzlem można z nim uzyskać nieskazitelną powierzchnię, co sugeruje, że może to być dobry wybór także do podkładowania modeli pod pędzlem. Aplikacja Mirror Paint pędzlem jest po prostu bardzo dziwna.
Przy tak skomplikowanej bryle jak tyłek Corgiego trudne jest trzymanie się zasady przejechania pędzlem wyłącznie jeden raz w danym miejscu. Szczególnie w miejscach, gdzie mamy wgłębne linie lub wystające elementy. Jest to trochę stresujące i patrząc na to, jak ta breja zmienia się momentalnie na naszych oczach, mamy takie wrażenie, że należy się przy tym spieszyć, a jak wiemy, pośpiech w modelarstwie wskazany nie jest. Po dosłownie kilkunastu sekundach błotnista farba przemienia się w metaliczny kolor. W zmieniających się miejscach z sekundy na sekundę zwiększa się też jego przejrzystość. Tutaj mamy porównanie, jak to wygląda zaraz po nałożeniu i około minutę po. Ewidentnie ta powierzchnia odbija światło, ale moim zdaniem jest ona tutaj zdecydowanie za ciemna, żeby imitować chrom lub lustro. Co ciekawe, pędzel, którego użyłem do malowania, również po chwili zrobił się metaliczny, a to oznacza, że do aktywacji tego preparatu prawdopodobnie nie jest wymagany dedykowany podkład. Finalny efekt po pędzlu? Wygląda to bardziej jak stara, wyświecona figura z brązu lub mosiądzu niż coś, co przypomina lustro lub chrom. Choć trzeba przyznać, że powierzchnia ta, nawet źle zaaplikowana, odbija światło i można się w niej trochę przejrzeć. Pędzel zostawmy purystom, a dla nas nadszedł czas na prawdziwy test bojowy. Podkład wlewam do aerografu Gallieri Aventus z dyszą 0,4 mm i zgodnie z instrukcją nic nie rozcieńczyłem, a że producent nie przekazał także żadnych wskazówek dotyczących ciśnienia malowania, ustawiłem kompresor na standardowe 1 bar. Malowanie podkładem zacząłem od tak zwanego napylania, ale wymagało to potem ponownej aplikacji drugiej warstwy dla uzyskania kryjącej i błyszczącej powierzchni, dlatego w kolejnych elementach zastosowałem już jedną, ale bardziej mokrą warstwę podkładu. Efekt po podkładzie jest imponujący. Poza kilkoma drobinami kurzu, o których wyeliminowanie nie zadbałem w warunkach testowych i które nie mają związku z produktem, uzyskujemy tutaj wręcz doskonałą czarną, błyszczącą powierzchnię. Mirror Paint również pierwotnie próbowałem napylać cienką warstwą, starając się nie malować 2 razy w tym samym miejscu, ale efekt lustra wyszedł trochę ciemny, dlatego na dalszych etapach starałem się nie zalewać, ale kłaść coraz bardziej kryjące warstwy. Kolor zrobił się wtedy jaśniejszy, ale wciąż moim zdaniem jest trochę zbyt ciemny, żeby ten efekt można było nazwać lustrem. Na 2 pierwszych, które i tak były za ciemne, postanowiłem sprawdzić, co się wydarzy po aplikacji drugiej warstwy płynnego lustra. W lewym polałem intensywnie i punktowo w celu sprawdzenia, czy powstaną charakterystyczne dla farb metalicznych zacieki i tak też się stało. Co ciekawe, miejsce aplikacji dużej ilości farby z bardzo bliska jest wyraźnie bardziej lustrzane, co może sugerować, że preparat ten sprawdzi się bardzo dobrze do drobnych, małych i nieskomplikowanych strukturalnie elementów, jak na przykład wnęki reflektorów czy lusterka wsteczne. Natomiast polanie drugiej, mokrej warstwy na bardzo skomplikowanym elemencie, w tym przypadku tyłka Corgiego, kończy się totalną katastrofą. Mirror Paint traci przejrzystość, pojawiają się ślady zalania i całość przypomina bardziej szarą farbę błyszczącą niż coś, co miałoby przypominać lustro lub chrom. Pozostałe próbki są o wiele bardziej przejrzyste, choć wciąż za ciemne. Co ciekawe, w przypadkach, gdy warstwa chromu była cieńsza, ale lana na mokro, w szczelinach farba wygląda tak, jakby przebijał się przez nią podkład. I tutaj mała gwiazdka. Być może podkład był niedostatecznie wyschnięty. Tamiya w swoim filmie wyraźnie podkreśla, że ma być on, cytując, completely dry, choć nie zdefiniowali, ile dokładnie ten podkład schnie. Ja odczekałem około 20-30 minut, czyli znacznie więcej niż w praktyce daje na wyschnięcie innym podkładom na bazie lakieru, ale podejrzewam, że całkowite wyschnięcie względem Tamii następuje po 24 lub nawet 48 godzinach. Miejscami na krawędziach lub w zakamarkach widać, że lustrzany efekt się urywa, tak jakby baza lustrzana spłynęła podczas schnięcia i się skurczyła. Gdyby farba była aplikowana pędzlem, uznałbym, że po prostu tego nie domalowałem, ale w przypadku aerografu niedomalowanie wyglądałoby zupełnie inaczej.
Do pomalowania ostatnich dwóch próbek zastosowałem sposób aplikacji farb Alclada, który również jest farbą olejną. Metaliczną farbę delikatnie napyliłem, nie przejmując się specjalnie ilością warstw, a skupiając się szczególnie na tym, żeby farba była zaaplikowana cienko i równomiernie. Lewa otrzymała więcej farby, przez co jest jaśniejsza, a prawa mniej, przez co jest wyraźnie bardziej lustrzana. Niestety, gdybym miał określić jej kolor, to jest to raczej grafit niż chrom. Co ciekawe, sama Tamiya na swojej stronie internetowej podaje informację, że farba ta daje ciemniejszy efekt niż standardowe chromowane elementy w modelach Tamiya. Ten test nie mógłby się jednak zakończyć bez próby, którą ja nazywam roboczo testem spoconego palucha. Polega na sprawdzeniu reakcji metalizera na kontakt z naturalnymi składnikami potu, do których zalicza się kilka kwasów, amoniak i różne sole. Jak widzicie, odcisk mojego kciuka jest widoczny, ale nie spowodował tego, czego się spodziewałem, a co często zdarza się w przypadku farb metalicznych, czyli nie szczernił metalizera w miejscu kontaktu z palcem. Sprawdźmy jeszcze, czy ten odcisk da się jakoś zetrzeć. I to częściowo się udaje. Myślę, że gdyby odcisk palca został zrobiony na w pełni wyschniętym preparacie, to wystarczyłoby zmycie go wodą z mydłem lub płynem do mycia naczyń. Sprawdźmy jeszcze odporność na ścieranie. Przy tarciu dosyć szorstkim wacikiem bezpyłowym efekt metaliczny ewidentnie się wyciera, ale nie jest to takie samo wycieranie, co na przykład w przypadku chromu od AK Interactive, gdzie po przejechaniu palcem lub wacikiem całość chromu zostaje na powierzchni przecierającej. Tutaj mamy do czynienia raczej z naturalnym wytarciem, które zmyślny modelarz z pewnością będzie mógł wykorzystać do stworzenia czegoś bardziej realistycznego w swoim modelu. Pamiętajcie, że stare chromy też nie odbijają światła w każdym miejscu z taką samą intensywnością. Na koniec jeszcze jeden mały test palca, ale tym razem zmyty szmatką bawełnianą z odrobiną wody. Jak widzicie, chrom tym razem praktycznie nie ucierpiał, a wciąż mamy tutaj do czynienia z bardzo świeżą farbą. Ostatnie dwa tyłki Corgiego zostawiłem sobie do porównania Mirror Painta z farbami, które ja osobiście uważam za najbardziej chromowe, z jakimi miałem kiedykolwiek do czynienia. Pierwszy z nich to Alclad, który napylam zgodnie z instrukcją na ciśnieniu 14 psi. Który konkretnie? Nie jest to wcale kolor chrom, ale zdradzę jego nazwę dopiero na końcu tego filmu. Szczególnie, że już chyba sam widzisz, że warto. Drugi kolor to najbardziej lustrzany z serii Mr. Hobby Super Metallic. Tutaj do aplikacji stosuję rozcieńczenie dedykowanym Mr. Rapid Thinnerem i ciśnienie 1 bara. A teraz już przyjrzyjmy się wszystkim testowym kawałkom Corgiego i omówmy pokrótce efekty. W tym miejscu lustrzany efekt Tamiya Mirror Paint jest najlepszy. Został uzyskany przez aplikację jednej, najbardziej mokrej warstwy Mirror Paint i jeśli kupiliście już ten specyfik lub i tak kupicie, to proponowałbym, żebyście zaczęli swoje próby od właśnie takiej konfiguracji. Jak wcześniej wspomniałem, cienka napylana warstwa daje świetny lustrzany efekt, ale na czarnym podkładzie chrom jest bardzo ciemny. Sam może spróbuję jeszcze wykorzystać tę farbę na białym lub bardzo jasnym szarym podkładzie, co podejrzewam da znacznie jaśniejszy efekt końcowy, ale celem tego konkretnie testu było sprawdzenie zestawu takim, jaki przygotował go producent. Na razie bezwzględnym królem chromu wciąż dla mnie pozostaje Alclad Airframe Aluminium, który za 2,5 raza mniej możecie obecnie kupić pod marką Ammo Astent. Mr. Hobby Super Metallic SM206 Super Chrome Silver również wygląda bardzo dobrze jako klasyczny metalizer, ale zdecydowanie brakuje mu efektu lustrzanego odbicia. Na koniec jeszcze porównanie Mr. Hobby i Alclada z najlepszymi próbami z Mirror Paintem. Pomimo całkiem przyzwoitego wyniku, dla mnie wciąż efekt Mirror Paint jest zbyt mleczny, zbyt szary, żebym mógł nazwać go lustrem lub chromem. Dla mnie ten efekt jest po prostu za ciemny, żeby traktować ten preparat jako prawdziwy Mirror Paint. Szczególnie, że koszt tego zestawu jest bardzo wysoki. Choć polecam wziąć pod rozwagę zakup samego podkładu, który sam w sobie kosztuje 3 razy mniej i wydaje się być doskonałym podkładem do wszystkich farb metalicznych, które wymagają czarnego, błyszczącego podkładu.
Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych efektach i jeśli macie jakieś pytania lub teorie dotyczące samego Mirror Painta, które warto by było jeszcze sprawdzić i przetestować, to piszcie koniecznie w komentarzach. Jeśli rzeczy do sprawdzenia będzie na tyle dużo, żeby można było z tego stworzyć drugi materiał, to być może taki pojawi się tutaj na kanale. A teraz już dziękuję Ci za uwagę, do następnego, cześć!